Hello everyone, my name is Marta and this lesson is about present simple. Present simple, this is one of the basic tenses in English. Present simple to jeden z podstawowych czasów w języku angielskim, wyjaśniający go nazwę. Present simple, jest to czas teraźniejszy, prosty. Ale najpierw spójrzmy na to, jak budujemy ten czas. So let's take a look at the form of present simple. So, in positive sentences, we have a subject, czyli podmiot. I, you, he, she, it, we, you and they. Czyli to będzie naszym podmiotem. And a verb, czyli czasownik, and the rest of the sentence. I ta reszta zdania. W czasie present simple czasownik występuje w podstawowej formie. So, I work every day, or I go to school every day. That's present simple. Jedyne, co się zmienia, to to, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli przy she, he and it, dodajemy do czasownika końcówkę s. So, for example, I work every day, but she works every day. I go to school by bus, and he goes to school by bus. Alright. Czasami musimy oprócz s dodać jeszcze e. W takich czasownikach, które kończą się na takie syczące spółgłoski, takie syczące dźwięki. Na przykład watch, czy, or wash, szy. Okay? Watch and wash. I wtedy dla trzeciej osoby pojedynczej będziemy mieć formę watches and washes. Okay? Czyli tylko e przed s. Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę, po której występuje y, wtedy zamieniamy to y na strzałka. Y zamieniamy na i dopiero dodajemy końcówkę es. Okay? Try to tries. W play dodamy tylko końcówkę s, ponieważ przed y występuje samogłoska, nie spółgłoska. So plays. Okay? Try, tries, play, plays. W czasowniku go również dodamy końcówkę es. Okay, so this was the positive form. And now questions. So in the questions we have to use an auxiliary verb. W pytaniach używamy operatora do bądź does. Na pewno już się domyślacie, dlaczego does. Właśnie do trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli she, he, it. So do you go to school by bus? Or does she go to school by bus? Po tych operatorach do i does występuje podmiot i czasownik w bezokoliczniku. Napisałam to jeszcze bezokolicznik, ponieważ będzie to zawsze podstawowa forma, już bez końcówki s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. To s mamy już jakby zawarte w operatorze. Tak, nie musimy go dodawać do głównego czasownika. So does she go to school by bus? Or does she work every day? Does he work on Sundays? Okay? So no s in questions. And in negative sentences we have a subject, then, don't or doesn't. Czyli w przeczeniach mamy ten operator do bądź does połączony z słówkiem przeczącym not, w skrócie don't or doesn't. And then we have the verb in infinitive, again, no s ending, czyli znów po tych operatorach don't, doesn't występuje czasownik w podstawowej formie bez końcówki s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. So she doesn't like horror films. She doesn't like horror films, and he doesn't eat breakfast. So this was the form basically, positive questions and negatives.
And now exceptions! Hooray! Exceptions, czyli wyjątki. So there are two exceptions to present simple. Poprzez te wyjątki mam na myśli wyjątki co do tych reguł tworzenia pytań i przeczeń. Czyli ze wszystkimi czasownikami będziemy używać właśnie operatorów do, does i w przeczeniach don't, doesn't, ale z dwoma podstawowymi czasownikami w języku angielskim sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej. So let's see. She is hungry, that's a positive sentence with to be. To jest zdanie twierdzące z czasownikiem to be. Ona jest głodna. She is hungry. What about questions? Do, she is, no. Is she hungry? Okay, we use what inversion. Yeah, she is hungry, is she hungry? Czyli z czasownikiem to be będziemy używać inwersji do stworzenia pytań. And in negative sentences, she is not, contracted to isn't, hungry. Czyli dodajemy tylko przeczenie not, co w skrócie daje nam isn't lub aren't, am not. The second exception is the verb to have got. So have got something. The positive sentence is they have got a big house. They have got a big house. And we can make questions by inversion. Again, have they got a big house? Have they got a big house? And in negative sentences we use not. So they haven't got a big house. They haven't got a big house. Chociaż tak naprawdę czasownik have może być również używany tak jak reszta czasowników, czyli możemy tworzyć pytania poprzez użycie operatora do or does i tworzyć przeczenia z użyciem don't i doesn't, czyli obydwie formy byłyby poprawne. To pytanie równie dobrze mogłoby wyglądać do they have a big house? Do they have a big house? Gdy mamy operatora, wyrzucamy już tą cząstkę got. And this negative sentence could be they don't have a house. They don't have a house, czyli z użyciem operatora, czy tego przeczenia don't, ale wtedy wyrzucamy got. Okay, so this was the form. Now let me clear the board and we'll talk about the use. Use, czyli użycie. So we use present simple to talk about things which happen regularly. Czyli czas present simple będziemy używać do mówienia o czymś, co się dzieje z pewną regularnością. So for example, I have breakfast every day at 7 o'clock in the morning. I walk to school every day. Or I finish work at 5 p.m. Okay? Czyli coś, co się dzieje codziennie o tej samej porze, coś, co się powtarza. So we could say every day or every Monday, every year. Every year, so for example, we go to Brazil every summer or every year. Okay? Czyli coś, co się dzieje z pewną regularnością. Co rok, co miesiąc, co poniedziałek robimy coś. Czyli to wskazuje na jakąś powtarzalność. Okay, and other important expressions are always,
always, zawsze. Often, często. Usually, zazwyczaj. Sometimes, czasami. Rarely or seldom, rzadko. And the least frequent would be never. Okay, always, often, usually, sometimes, rarely or seldom and never. Czyli z tymi wyrażeniami często będziemy używać właśnie czasów present simple, bo one wskazują nam na pewną powtarzalność jakiejś czynności. So I always brush my teeth. I often go to the cinema. I usually read books in the evenings. I sometimes watch TV. Or I rarely go to the theater. And I never sing in public. Okay? So these expressions are often used with present simple. Czyli podstawowym użyciem czasu present simple jest to, że używamy go do mówienia o czynnościach powtarzalnych, ale możemy go użyć także do mówienia o przyszłości. Tylko w takich sytuacjach, gdy mówimy o czymś, co się dzieje według planu bądź rozkładu. So timetables. Or schedules. Timetables and schedules. For example, the train leaves at 7 p.m. Okay, the train leaves at 7 p.m. Pociąg odjeżdża o 7. Jest to wyrażenie dotyczące przyszłości, wyraźnie, bo mówimy, że on dopiero odjedzie o 7. Powiedzmy jest godzina 5 i mówimy the train leaves at 7 p.m., ale w takiej sytuacji możemy użyć czasu present simple właśnie do wyrażenia przyszłości. So the train leaves at 7 p.m. or the concert starts at 11 p.m. Okay? The concert starts at 11 p.m. Koncert rozpoczyna się o 11 i to też dzieje się według jakiegoś programu, rozkładu, tak można to nazwać, albo według repertuaru w kinie, czy w teatrze, sorry. And, okay, so we can use present simple also to talk about future, but only with timetables and schedules, czyli wyłącznie z rozkładami, na przykład z rozkładami jazdy, repertuarami, czy czymś, co się dzieje według określonego planu, na przykład planu konferencji. Okay, so this is also present simple. There was a lot of new things, so I think that we have to finish now. Thank you and bye bye.